Liberia. Kilka tysięcy kilometrów od domu. Hortex, czarna porzeczka. Witam serdecznie. Ktoś by się zastanawiał, jak to daleko. Jak z Liberii do Polski, moi drodzy. Zapraszam na nowy odcinek. Łapeczka i jedziemy. Zobaczcie, moi drodzy, gdzie jesteśmy. To jest centrum dowodzenia pieczątkami, wszystkim, moi drodzy, wszystkim. Tutaj można załatwić od ręki wszystko. Nawet My friends, greetings from Polish friends Thomas. Preaching the gospel of Jesus Christ. Now you need to know Jesus Christ, the one that took our friend to die for you and me, which are tomorrow. So you that don't know Jesus Christ, you better know it now because time is wait for no man. You don't know when you will die, you don't know now, but you know when you will die. Come to Jesus. koleżka tutaj lody sprzedaje. Strawberry and vanilla. Taki kubeczek. Trochę drogo, ale wspieramy lokalny biznes, bo lubię w ogóle, lubię jak ktoś coś robi. Takiego powiem wam z głową. Tyle bym powiedział. Słuchajcie, nie jadłem dawno tak dobrych lodów. Naprawdę, z ręką na kolanie. Żeby była jasność. Wiecie, że kierownik takie testy w różnych częściach świata to robi. Lody lubi. Naprawdę lubi. Podnoszą mu, jak to się mówi, co podnoszą? Podnoszą mu dobry humor. Chciałem tutaj do koleżki zawieźć sandała, bo mi się trochę rozsypał. I koleżka tutaj trochę go zszyje tak na momencie. Konkretna nić. I będzie się sandał trzymał dalej, będzie zwiedzał świat. Zobaczcie jaka furencja. To chyba Lincoln, nie wiem jak się nazywała ta fura, ale powiem wam, że pierwszy raz widziałem na ulicach tak dobrą furę. No i oczywiście jakieś takie jak tutaj też się zdarzają, nie? Albo taki jeepek SUV, czy jak on tam się nazywa. Jest duże rozwarstwienie, jeżeli chodzi o społeczeństwo. Albo biedni, albo dziani. Idziemy wolnym krokiem do domu, żeby troszkę odpocząć, bo naprawdę dzisiejszy dzień, trzeba powiedzieć, przyznać, że był bardzo wymagający. Koleżka tutaj już odpływa. Ja tak samo, poty już ze mnie lecą, a tutaj są domostwa, w których tak mieszkają sobie. Dzień dobry, witam serdecznie, nowy dzień i melduję już z samego rana, no bo faktycznie jest ranek. Melduję, że bilet lotniczy został zakupiony. Naprawdę powiem wam, że naprawdę szybka akcja. O, zakryję tutaj, bo tutaj ludzie chodzą. Chciałem trochę odsłonić, żebyście zobaczyli sobie, co tam za oknem. Został kupiony bilet lotniczy, moi drodzy, z Liberii, a dokładnie ze stolicy, z Monrovii. No, ogólnie lotnisko jest 70 km stąd. Do Portugalii. Maroko, Portugalia i w Portugalii zatrzymamy się na kilka dni, a później polecimy sobie prosto do Polski. A tutaj, gdzie jestem, to jestem u takiego ziomeczka, u brata mojego kumpla, Kaliego, którego widzieliście na poprzednich odcinkach. I zobaczcie, klima, naprawdę tutaj jest 30 parę stopni i bardzo duża wilgotność. Ziomeczek ma takie tutaj mieszkanko. Powiedziałbym, że na standard liberyjski jest to naprawdę eleganckie mieszkanko. Do tego klimatyzacja, w ogóle wiecie, takie bajery jak telewizor czy lodówka. Pokażę wam tak z grubsza mniej więcej jak to wygląda tutaj dalej. Słuchajcie, zamknę, ponieważ żeby tam zimno nie uciekało. Najpierw może łazieneczka. Łazieneczka nieduża, nie ma wody bieżącej. Światło, szefie.
Nie ma wody bieżącej, więc wodę się szlaufem nalewa do takiego dużego zbiornika. No i tutaj można sobie elegancko wziąć prysznic. Prawda? Tutaj półeczka, zobaczcie jak czysto. To mnie bardzo zdziwiło, ponieważ jak jestem na różnych gościnach, no to powiem wam, że ta czystość pozostawia bardzo dużo do życzenia. Teraz przejdźmy sobie do pokoju. To jest salon. Też niczego sobie. Tutaj powiedziałbym, że taki zastanawiający obraz. Myślę, że niektórzy z was rozpoznają te twarze. Dość charakterystyczne. Ciekaw jestem, czy poznajecie. Jak poznajecie, to dajcie znać w komentarzach. No więc mój koleżka zajmuje się naprawą telefonów i sprzedażą telefonów komórkowych. Więc jak widać jest to dobry biznes, ale też mieszkał w Sierra Leone i też mieszkał trochę w Gwinei Conakry. Zobaczcie moi drodzy, tutaj jest kuchnia, ja właśnie robię herbatkę. Zagotowała się? Chyba się zagotowała woda. Więc sobie zalejemy herbatkę, żeby się trochę napić. Chłopaki poszli się pomodlić, a ja w międzyczasie ogarniam materiały. No więc widzicie, takie są tutaj warunki do mieszkania. Ktoś powie słabe, ktoś powie dobre. Czekajcie, światełko wyłączymy. Ja bym powiedział, że to są bardzo dobre warunki na tutejsze możliwości. Odpoczywam sobie. Jeszcze mam teoretycznie 2 dni, ale tak na dobrą sprawę 1 dzień, bo tylko dzisiaj, jutro jadę z takim Hindusem na lotnisko i tam będziemy robić temat, jak się uda drzew kauczukowców, z których się robi różne rzeczy, o tym wam opowiem, więc trzymajcie kciuki. A przyznam szczerze, że już jestem Afryką, Liberią bardzo mocno zmęczony, ponieważ po pierwsze w Liberii jest, ludzie są napastliwi strasznie i druga kwestia jest taka, że tutaj korupcja wycieka po prostu z każdej strony. Ja chyba nigdy w życiu tyle razy nie smarowałem, co w Liberii. Autentycznie, moi drodzy, ja wczoraj to z kilka dobrych razy musiałem posmarować, żeby cokolwiek można było po pierwsze nagrać, gdziekolwiek wejść, cokolwiek zrobić. Naprawdę to jest niesamowite. Wszyscy czekają na hajs. Kolor skóry. Chciałbym po prostu móc zmienić kolor skóry, będąc tutaj. Ale tak samo było w Sierra Leone bardzo i na przykład w Gwinei Conakry. Wszyscy czekali na smarowanie. Ale w Liberii to już jest apogeum, autentycznie apogeum, więc dzisiaj taki troszkę chill. Muszę jeszcze trochę pieniędzy skołować, bo ta pani, jak robiłem w Sierra Leone wizę, to mnie po prostu tak ogoliła z $50, więc uszczupliła mój budżet. Powiem wam, że podróże przez Afrykę mocno eksploatują, mocno. Kiedyś wrócę do tego filmu i będę z uśmiechem go oglądać. Może za 20 lat już się nie wybiorę w taką podróż. Ale też trzeba przyznać, że kierownik ma szczęście do ludzi. Do ludzi w podróży i do ludzi na kanale. No. Trzymajcie się, moi drodzy. Ja sobie odpoczywam dalej i odpisuję na wasze komentarze pod filmami. Witam w mieście. Jedziemy tuk-tukiem. How do you call tuk-tuk in local language? Keke. Keke. Jedziemy keke. I ziomeczkowi zabrakło paliwa. No i stoimy. Koleżka mi naprawił sandały. Zobaczcie, z tej strony mi zszył. Tutaj. I tu mi zszył. I tu mi zszył, bo poszły sandały w 3 miejscach. Teraz idziemy ogarnąć trochę pieniądza na jedzenie. Bo powiem wam szczerze, że już mało mi zostało. Patrzcie na to. Tutaj oglądaliśmy ostatnio walkę Fame MMA. Nie, KSW w Arenie Szczecin. Polacy się bili autentycznie z chłopakami, tutaj oglądaliśmy, a teraz jest jakiś rosyjski film. No, kierownik się tutaj nie nudzi. A oni nie rozumieją w ogóle. Jak powiedziałem, że to jest, jak oglądaliśmy KSW, no to powiem wam, że nawet nie skumali, że Polska. No i dziwnie mi tak w Liberii się oglądało, bo
Po polsku były komentarze, wszystko i po prostu sobie tutaj w Liberii oglądaliśmy KSW w Szczecinie. Dzień się skończył, a mianowicie zaraz się skończy. Pakuję rzeczy i jutro z rana ruszamy na lotnisko. Cieszę się z tego tytułu, bo jestem już zmęczony i wycieńczony Afryką. Zresztą to widać pewnie po odcinkach. Słuchajcie, ruszamy na wylotówkę, ruszamy na lotnisko. A ten mój koleżka, Szach, ja go nazywam Szachem, stracił telefon, czyli najgorsza z możliwych opcji. No co ten Paweł tam krzyczy? Najgorsza z możliwych opcji, jeżeli chodzi o podróż, czyli tracisz mapę, tracisz, moi drodzy, kontakt ze światem, nawet zegarka teraz nie ma. Przekichane. Słuchajcie, moi drodzy, to jest człowiek, który pomógł mi tutaj w Liberii. Thank you so much, Kali. Bon voyage. Bon voyage. I hope to see you in Poland. Yes. It was big pleasure to stay with you and spend with you time. It was great. Thank you so much, bro. Thank you. Ah, what? Shach. So you lost your mobile. Yeah. This is the most hard story when you travel. Yeah, one of the most hard stories, yes. What happened now? What is the plan? I plan to get it from Accra. Yeah. Some new phone. Yeah, a new phone. Hopefully the same phone. I plan to replace it. Yeah. To take some memories and maps, yeah? Very I have all important. my photos there, all my memories there, but hopefully they are stored on iCloud. I would miss some of the latest photos from this trip, but it's okay. This is part of the travel. It's part of the travel. Maybe I'll come back to this region to get those photos again. Exactly. Yeah. Someday. Słuchajcie, lecimy z Szachem dalej jeszcze na Harbel. Nie jest lekko. Musimy teraz znaleźć transport i przebić się w tamtą stronę. O kurde, jesteśmy na jakimś junction, ale wyjechanie z miasta to jest jedna wielka tragedia. Ja już jestem tak spocony, nic nie jadłem jeszcze. Zobaczcie na to, dżungla. Dżungla, moi drodzy. No, zobaczcie na to, ty. Jaki korek. Z jednej, z drugiej, paf, żeby nogi nie przejechali. No, thank you, bro. Chłopaki chcą nas zwerbować. O kurde. Jak w Indiach. Słuchajcie, nie do pomyślenia. Patrzcie, co teraz tutaj jesteśmy w libańskim Libanon sklepie libańskim. Dobrze odmieniam? Nie wiem, ale patrzcie na to. Liberia. Kilka tysięcy kilometrów od domu. Hortex, czarna porzeczka. Hortex, wiśnie. Mrożonki. No normalnie system rozwalony, ty. Oczywiście to jest bardzo drogie. Czy drogie? Mrożone warzywa 450 gram, $1.40, czyli 7 zł. Truskawki 2,75, czyli tam z 10 zł. Ja pierdzielę, ty. No polskie te, marchewki mini. Szok. Hawajska mieszanka. Bukiet warzywny i kwiatowy. Polska, wszystko Polska. Ale faza. Pizza z szynką i z pieczarkami. Ty, to jest trochę śmieszne, że ja się tak cieszę z tego, ale to jest normalnie wręcz... Bro, you can imagine products from Poland. Really? Yeah, Oh. you need to see this. Look this. Like here, pizza z szynką i pieczarkami. It means pizza with ham and mushrooms. Crazy, yeah? Słuchajcie, produkty, ceny w takich sklepach, w takim jak tutaj, no to jest po prostu, wiecie, rozwala system. Te ceny są po prostu zabójcze. Są Amerykan. Hey bro, this price is this because you live in Washington DC, yeah? Yeah, it's more expensive here. More expensive here than in US. Yes. It's Because they have to crazy. import everything, so It's that crazy. shoots up the prices. Yeah. Słyszycie? Bardziej drogo niż w Stanach. Ja cię kręcę, zobaczcie, włoskie rzeczy. No ale tutaj rzeczy z Polski jest dużo. Szok. Zobaczmy, gdzie są napolitanki robione, bo jestem aż ciekawy, ty. Gdzie wy robicie napolitanki? Napolitanki są krwienka.
Marsala Tita Republika Serbia. Serbii? A to z Serbii. To nie polski jednak, sorry. Zobaczcie, wpadliśmy do sklepu i się okazało, że kanapki sprzedają. Wzięliśmy po kanapce z jajkiem za 3,50. No to będzie trochę kosztowało, no tam nie wiem, 3,50 to jest z jakieś tam blisko 20 zł za kanapkę z jajkiem. Liberia is for the rich people. Yeah, it is. What is this, bro? What is this? Co to jest, ty? Przyszła kanapka. Proszę zobaczyć, co my tutaj mamy. Kanapka z jajem. Jakiś sezam się trafił, coś tutaj tego. Smacznego, moi kochani. Wygląda dobrze. It's okay? It's good. Oh yeah. Energia nadchodzi. Siedzimy w sklepie u kolegów naszych nowych, co sprzedają polskie mrożonki. To jest to. Zobaczcie, taki pściukacz 3,75. To ci to rozwój w biały dzień. Przeliczcie sobie przez 4,50. 3,75 razy 4,50. Rozwój w biały dzień. Jedli po kanapce, to teraz powrót do świata rzeczywistego i walka z transportem liberyjskim. Jedziemy, moi drodzy. Bro. What price to Harbel? Harbel. What price? 400. Okay. Yeah. We will try to catch maybe here, yeah? 5 osób z tyłu. 5 osób z tyłu, 2 osoby z przodu będą. Tam u tego pasażera. Jest git. Dawajcie. Zobaczcie na to, jesteśmy ostro wytępani. Tutaj koleżka chyba próbuje mi skroić kamerę, ale mam przypiętą, więc łapę mu urwę, jak będzie chciał skroić. Zobaczcie. Ale oni tutaj są agresywni i tacy nerwowi. Powiem wam, że bardzo się odczuwa to w Liberii. Naprawdę tragicznie. 2, 4, 5, 6, 7, 8 osób w samochodzie. Mandat w Europie by był taki, żeby nie wiadomo skąd pieniądze brać. Słuchajcie, dojechaliśmy do miasta nieopodal lotniska i teraz jesteśmy z Savani. Savani jest tutaj. Ej, Savani. Yeah. Savani, dobrze mówię. I Chris. Crazy Chris. Chris. No i Szach z nami idzie. I wchodzimy teraz na plantację kauczukowca. Nigdy nie widziałem kauczukowca, jest to mój pierwszy raz. Co się robi z kauczukowca, już wam mówię. Z kauczukowca się pozyskuje lateks. Co się robi z lateksu? Między innymi, jak to nazwać? Opony. Między innymi piłeczki kauczukowe, między innymi wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, kiedy pan i pani się kocha. Na przykład, prawda? Nie będę dosadnie używał tego słowa, ale tak to właśnie wygląda. Chłopaki pokażą nam, jak wygląda proces pozyskiwania lateksu, bo to jest najciekawsze w tym wszystkim. Okay, boss, how many years have this tree? The year now is 4 years. 4 years. 4 years. Now, yes. But it's very, very hard. Yeah. Hard. But you know where they come when they start. It's not meant 2 years. So after 4 years, Before they stop. it's
give the latex. Thank you. No, after 5 years. 5 years. 5 years. Za- Then they will start. Okej, cut. Yeah. Then 5, 6, the small one will be getting Okej, czyli po 5 latach dopiero zaczyna dawać latek. Zobaczcie, podeszliśmy teraz do jednego z drzew, który ma ponad 4 lata, ale mrówek dużo. Zobaczcie na to. Patrzcie, wycieka takie coś czarne i zobaczcie jak się ciągnie. To jest właśnie lateks. This is latex. Proszę zobaczyć. To jest lateks zmieszany z kwasem, ale wygląda dziwnie. Zobaczcie. Patrzcie jaki... Ale... Próbuję to przerwać. Opa, nie da się. Słuchajcie, to są takie placki, takie grzyby. Zobaczcie, to są takie placki. Oczywiście trzeba też jakość. Ten nie jest dobry. I zobaczcie na to, jak to wygląda. To wygląda jak placek taki, powiedziałbym, drożdżowy. Ale jakie one są wytrzymałe, zobaczcie. O kurczę, nieźle. Tak to wygląda. Nie mogę kręcić, bo chłopaki tylko to pozwolili nakręcić, ale też fajnie, nie? Żebyście zobaczyli jak wygląda lateks. W takim bym powiedział, tak wygląda stan, który przewożył do fabryki i tam już cały proces przechodzi. Oni pewnie to jeszcze jakoś tam kompresują i wysyłają na świat, żeby można było z tego zrobić opony i inne rzeczy. Dziwny taki neutralny zapach. Nie jest dziwny, taki normalny. To jest, moi drodzy, sekcja pierwsza, tak mniej więcej do 5 lat, a sekcja druga niestety jest 45 minut stąd, więc nie zdążymy, bo koleżka ma samolot za dokładnie 2 godziny, a ja mam samolot później, ale muszę tam być przed zmrokiem, bo później po zmroku wiecie jak jest. Jesteśmy w Liberii, nie ma co świrować. Lot mam niestety o 3:00 w nocy, czujecie? Więc jeszcze będę czekać 10 godzin na lot. Ale jakoś ten czas spożytkujemy dobrze, bez problemu, damy radę. Nie wiem czy wiecie, ale tutaj produkuje się opony firmy popularnej Firestone. Opa, to chyba amerykańska firma, jak dobrze kojarzę. No i wszędzie tutaj dookoła, na Włościach, są powbijane w ziemię te opony. Byliśmy na zakupach i oczywiście kto trzyma rękę na pulsie na supermarketach? Ziomeczki z Libii, nie z Libii, z Libanu, a tutaj mamy te opony, o których mówiłem, tak? Wszędzie są, moi drodzy, wszędzie. Może to jakiś taki gorszy sort, jedne zużyte, inne mniej zużyte, ale są wszędzie. A tam jest fabryka Firestone. Powiedziano nam, że to jest amerykańsko-europejska fabryka. O Jezu, ja już powiem wam, że ten hałas to wszystko już mi wycieńcza. Bye, bro. Keep safe, bro. Yeah, bye. Szach odjeżdża, ja idę tutaj do fabryki zapytać się, co tam słychać ogólnie przy oponach. Hello dziku, hello, bye bye. Szach pojechał 2,5 godziny wcześniej na lotnisko, żeby się nie spóźnić. A ja sobie jeszcze idę do fabryki, zapytam, czy mnie wpuszczą. Żółtym autobusem pojechali pracownicy Firestone. Tutaj mamy kolejne oponki, a po lewej stronie kierownik próbował tam wbić, ale nie pozwolili. Powiedzieli tak: proszę pana, pan nie ma autoryzacji. Ja mówię, autoryzacja jest. Mówię, od polskiego rządu. Mówi, nie, to musi być na piśmie w ogóle i takie sprawy. Więc nie wpuścili kierownika. No ale w zupełności rozumiem, bo jeżeli każdy by sobie tak wchodził, to wiecie, to by był rozpierdziel. No niestety się nie udało, ale no tak w życiu bywa. I to wszystko jest częścią podróży, tak jak to, że Szach zgubił telefon. To jest częścią podróży, mam nadzieję, że ja nie zgubię. Słuchajcie, gdybym ja to zgubił teraz, gdybym zgubił kamerę, to by filmów nie było. Czytam sobie teraz komentarze i jeden z widzów, pozdrawiam serdecznie wszystkich komentujących, napisał, że Afryka jest w stanie poradzić sobie bez pomocy z zewnątrz. I słuchajcie, do czego doszedłem po takim czasie podróży po Afryce. Bardzo ciekawy w ogóle temat. Pozostawię go wam do przemyślenia, ale rzucę wam tak zwane nasiono. Zobaczcie, czemu tak chętnie pomagają Afryce? W momencie, kiedy przyjdziesz z pomocą, otwierasz pewne drzwi. A później, kiedy chcesz zrobić biznes, czyli załóżmy przyjechać po ich surowce,
dajmy na to po diamenty, po złoto, po boksyt, rutyl, czy zupełnie inne jakieś surowce, no to wtedy jest łatwiej po prostu wjechać do kraju. No bo oni są dobrzy, oni pomagali nam przecież, to teraz nam też pomogą, będą dawać miejsca pracy, ale za te miejsca pracy wezmą 90% przychodu z tych surowców. Rozumiecie, o co chodzi? Wydaje mi się, że niestety bardzo często, mrówki mi tutaj zadają plecak. Zostawcie, mam jeden plecak. Wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że ta pomoc niestety, moi kochani, nie jest bezinteresowna. Pozostawiam do przemyślenia i do przedyskutowania z członkami rodziny. Polecam podyskutować też z czarkami. No oczywiście żartuję. Dobra, ja się pomalutku zbieram. Badajcie, jak mi mrówki jedzą. Wypad z plecaka. Nie jedziecie do Europy. Imigranci z Liberii. How are you, sir? Hello, bro. Can I help you? No, I take rest. Pardon me? I take rest. Pardon me? What? I'm not getting you. What you said? I take rest. Rest, break. Yeah, you're doing rest. Rest. I've seen you using sophisticated camera. Ostatnie pieniądze spławiłem na pączkach lokalnych. Tam jest, moi drodzy, lotnisko, więc z tego miejsca będziemy musieli się pożegnać. Bezpiecznej podróży. Już pierwsze kłopoty, nie można wejść na lotnisko. Elo, pozdrawiam z Liberii. Taki mamy tutaj klimat. Dlaczego? Nie wiadomo. Sytuacja taka, że ten gość, który ma lot o 16:40, a już jest 16:15, nie został wpuszczony. Nikt mu nie wytłumaczył dlaczego. I wyobraźcie sobie teraz, jaką on teraz frustrację przeżywa. Badajcie na to. Oni tam stoją, próbują coś zdziałać. I gość leci do Stanów, czyli ma przesiadkę w Europie gdzieś, we Francji chyba, czy w Belgii i później leci do Stanów. Więc jeżeli teraz nie wyleci, no to nie zdąży na swoją przesiadkę. Obstawiam, że straci z jakieś 1500 do $2000. Bo te loty są przeogromnie drogie w ogóle. I mi powiedział gość, że mój lot jest o 3:30, więc żebym przyszedł o 1:00. Ja oczywiście przyjdę o 12:00, ale to jest kuriozalne, że nie można w ogóle, moi drodzy, wejść na lotnisko. Płacisz ogromne pieniądze, bo ja zapłaciłem za ten lot ponad 2500 złotych. Najtańsza opcja wydostania się w ogóle z Afryki, z Liberii. Nie podoba mnie się to. Takie przeboje. Moi drodzy, coś tu się popsuło. No ale dobra, może zadziała. Bezpiecznej podróży życzcie kierownikowi. Ja stąd się żegnam. Polecam zostawić ślad węglowy na kanale, zostawić łapeczkę, dobry komentarz i co? I kończymy serię z Liberii. Polecam obejrzeć serię, moi drodzy, z Gambii, z Senegalu, z Gwinei-Bissau, z Gwinei-Conakry, z Sierra Leone oraz z Liberii, moi kochani. Dziękuję za oglądanie wszystkich odcinków, dziękuję za zaangażowanie, dziękuję za dobre słowa i zapraszam w podróż do Maroka, a później do Portugalii. Na pewno będzie ciekawie. Zapraszam, słyszymy się w kolejnym odcinku.